Siemaneczko, dzisiaj lecimy z drugim tematem, a mianowicie czym jest ketoadaptacja. Wszystkich serdecznie zapraszam do materiału. Ketoadaptacja to nic innego jak odpowiedź organizmu na ograniczenie podaży węglowodanów. Nazwijmy to procesem, w trakcie którego przestajemy traktować węglowodany jako główne źródło energii, a zaczynamy polegać przede wszystkim na tłuszczach. Pamiętajcie, że w pierwszym tygodniu wasza wydolność fizyczna na pewno się osłabi, a powinna ona wrócić do normy po około 6 tygodniach. Lecz to jest bardzo personalna sprawa, każdy z nas jest inny. Dlatego według badań uważa się, że ketoadaptacja zajmuje zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jednak na podstawie badań oraz danych zebranych na przestrzeni długiego okresu od sportowców z różnych dziedzin, będących na diecie niskowęglowodanowej, możemy stwierdzić, że ketoadaptacja może trwać nawet do roku czasu. W diecie ketogenicznej towarzyszą nam liczne adaptacje. A to, czy zaadaptujemy się wolniej czy szybciej, wiąże się z różnymi czynnikami. W tym nasza wcześniejsza dieta, nawyki związane z ćwiczeniami oraz wrażliwość na insulinę. Według badań ketoadaptacja obejmuje zwiększenie liczby mitochondriów. I tu wyobraźmy sobie maszynerię spalającą tłuszcz. Podwyższenie poziomów ketonów we krwi oraz zwiększenie zdolności organizmu do pobierania i zużywania ketonów na poziomie komórkowym. No to droga do ketoadaptacji. Przygotujcie się tu, że te pierwsze dni będą naprawdę ciężkie i wielu z Was może się szybko zniechęcić, ale uwierzcie mi, że korzyści, które niesie ze sobą dieta ketogeniczna, są naprawdę warte tego poświęcenia i przejścia przez ten bardzo trudny okres ketoadaptacji. Dzięki diecie ketogenicznej możecie poprawić wasz stan zdrowia, możecie zwalczyć ten problem, z którym się borykacie, między innymi otyłość. Dzięki diecie keto będziecie mieć dużo większą wytrzymałość fizyczną, no i możecie żyć dłużej. I tak jak przed chwilą wspomniałem, te pierwsze dni mogą być naprawdę ciężkie. Każdy oczywiście jest inny i dla każdego ta ketoadaptacja, zwłaszcza te pierwsze dni, mogą być różne. Ale na pewno spadnie Wam poziom glukozy i insuliny, co przyczyni się do pogorszenia Waszego samopoczucia. Będziecie się czuć zdecydowanie gorzej i słabiej. Nie będziecie mieć tej energii, bo braknie tych węglowodanów, Waszego głównego źródła energii. A przed Wami dosyć długa droga, zanim nauczycie się korzystać z ketonów. Spadnie Wam ilość glikogenu, przez co po prostu braknie Wam mocy, chęci do działania, do robienia czegokolwiek. W przypadku wystąpienia niedoboru elektrolitów wystąpi grypa węglowodanowa. Przygotujcie się też również na dużą utratę wody. Jak długo potrwa taki stan? Ciężko powiedzieć, każdy z nas jest inny. Wszystko jest zależne od diety, to znaczy rozplanowania posiłków, co będzie w tych posiłkach, od poziomu naszych elektrolitów i od naszej aktywności fizycznej. No i przede wszystkim genetyki. Ale bardzo ważne jest, aby się nie poddawać, żeby dojść do celu, trzeba wiary. Wiary przede wszystkim w samego siebie, no i przede wszystkim chęci. Chęci do zmiany. Więc nie poddawajcie się, mimo tego, że nie będziecie się czuć najlepiej, będzie Wam ciężko przez powiedzmy 4, 6, może i 8 tygodni. U każdego z nas będzie to inny okres. No ale pamiętajcie, nie od razu Rzym zbudowano. Ale uwierzcie, naprawdę będziecie zaskoczeni z efektów oraz z tego, jak zmieni się Wasze życie. A co się dzieje po ketoadaptacji? Otóż Wasz poziom elektrolitów wróci do równowagi. Wzrośnie spalanie tłuszczu, a także produkcja ketonów, dzięki czemu zaczniecie się czuć fenomenalnie. Będziecie mieć wiele energii i bardzo dobry humor. Zwiększy się również wykorzystywanie tych ketonów, bo nie sztuką jest mieć dużo ketonów we krwi, a lecz umieć z nich korzystać. Poziom glikogenu zostanie unormowany, więc nie przestanie Wam brakować energii przez cały długi dzień. Pomyśl sobie przez chwilę o jakimś Twoim szczupłym znajomym. Jak większość szczupłych osób będących na diecie wysokowęglowodanowej, prawdopodobnie zmagazynuje on
około 1600 do 2000 kalorii w formie glikogenu. Jak duże są Twoim zdaniem zapasy tłuszczu tej osoby? Może zaskoczy Cię fakt, że nawet szczupły człowiek może gromadzić od 30 000 do 60 000 kalorii w postaci tłuszczu. U osoby o przeciętnej wadze liczba ta może dojść do 100 000 kalorii, a u otyłych może nawet zgromadzić 200 000 kalorii. To jest naprawdę niewyobrażalna liczba. Więc jeżeli już zaadaptujecie się do diety keto, nauczycie się korzystać z ketonów, to nie braknie Wam siły, ponieważ te pokłady energii są niemalże nieograniczone. Poprzez proces ketoadaptacji zwiększone wydalanie wody może prowadzić do niedoborów pewnych elektrolitów, co może znacznie odbić się na jasności umysłowej, wydolności fizycznej oraz ogólnym dobrym samopoczuciu. Do elektrolitów należą wapń, potas, magnez i sód. Niektóre elektrolity można uzupełnić za pomocą diety, zaś inne mogą wymagać suplementacji. Braki elektrolitów dotyczą najczęściej sodu i potasu. Ważne więc, aby bacznie zwracać uwagę na ich poziom, szczególnie na etapie adaptacji. Aby uzupełnić ilość sodu, zalecam solenie posiłków bądź też dodawanie soli himalajskiej do wody. Jeśli chcecie uzupełnić potas, skupcie się na spożywaniu pokarmów bogatych w ten pierwiastek, takich jak awokado oraz zielone warzywa liściaste. Inną opcją jest sięgnięcie po elektrolity w postaci suplementów takich jak ketony egzogenne. Wiele z nich zawiera już odpowiednią ilość elektrolitów. Podczas ketoadaptacji zdecydowanie stracicie dużo więcej wody, a dzieje się tak, ponieważ w organizmie występuje niskie stężenie insuliny. Dlatego więc nerki wydalają dużo więcej wody i sodu. Może to wówczas zaowocować częstym oddawaniem moczu i potencjalnym odwodnieniem. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na ilość wypijanej wody i zadbać o nawodnienie. I tutaj pamiętajcie, zwróćcie uwagę na kolor moczu, jaki oddajecie. Powinien on bardziej przypominać lemoniadę niż być ciemny, ponieważ ciemniejszy mocz może wskazywać na Wasze odwodnienie. Natomiast jeżeli Wasz poziom elektrolitów będzie dosyć niski, dostaniecie typowych objawów grypy węglowodanowej. A co za tym idzie, będziecie miewać bóle głowy, mdłości, nie będziecie myśleć klarownie, mogą pojawić się skurcze mięśni, przyspieszone tętno, zawroty, duże zmęczenie, no i po prostu ogólna niechęć do robienia czegokolwiek. Grypa węglowodanowa w mniejszym bądź też czy w większym stopniu każdemu z nas się przytrafi podczas procesu ketoadaptacji, a dzieje się tak, ponieważ nasz organizm przestawia się ze spalania glukozy na spalanie tłuszczu. Podam Wam teraz kilka wskazówek, które mogą pomóc załagodzić objawy w okresie przejściowym. Możecie sobie stosować okresowe głodówki, aby pobudzić wytwarzanie ketonów i obniżyć poziom glukozy we krwi. Możecie również stosować posty tłuszczowe, czyli pić wysokotłuszczową kawę, czy też bądź koktajle, aby dostarczyć organizmowi materiału na ketony. No i przede wszystkim ćwiczyć, nie poddawać się mimo złego samopoczucia, bo zwiększy się nasze spalanie tłuszczu i wytwarzanie ketonów. Tak jak wcześniej wspominałem, bardzo ważne jest uzupełnianie elektrolitów oraz picie dużej ilości wody. No to na koniec może coś o kwasicy ketonowej. Występuje ona w wyniku niekontrolowanej produkcji ketonów, której zwykle towarzyszy wysokie stężenie glukozy we krwi. Potencjalna szkodliwość wynika właśnie z niepokojącego wzrostu kwasowości, czyli obniżenia pH krwi. Zdrowy ludzki organizm ściśle reguluje stężenie kwasów w krwiobiegu. Jeśli odczyn pH krwi wynosi mniej niż 7, jest on kwasowy, a wartość pH wyższa niż 7 oznacza odczyn zasadowy. Nasza krew jest zwykle lekko zasadowa, a wartość pH może wynosić między 7,35 do 7,45. Każde odchylenie od tej normy, nawet w najlżejszym stopniu, może okazać się śmiertelne. Najczęstszą formą kwasicy ketonowej jest cukrzycowa kwasica ketonowa. Występuje ona zwykle przy cukrzycy typu 1
ale może też zdarzyć się przy cukrzycy typu 2. Polecam zatem zaopatrzyć się w ketometr, aby sprawdzać swój poziom ketonów we krwi. W diecie ketogenicznej nasz poziom ketonów powinien wahać się od 0,5 do 7 mmol na litr. No i najważniejszym w tym wszystkim jest to, aby się nie poddawać, ponieważ proces ketoadaptacji naprawdę nie jest miły, jest naprawdę męczący i może trwać kilka tygodni, może trwać kilka miesięcy. Znacznie zobaczymy poprawę naszego samopoczucia, jak już się zaadaptujemy. Niestety bardzo duża liczba osób poddaje się podczas procesu ketoadaptacji i nigdy nie dochodzi do poziomu, gdy już jest totalnie zaadaptowana, używa ketonów i czerpie nieograniczone pokłady energii, świetnie się czuje, a przede wszystkim poprawia kondycję swojego zdrowia. Wygląd, no i co tu więcej dodać. Świetnego samopoczucia. Jeżeli materiał się podobał, to zostawcie lajka. Dla Was to tylko chwila, a dzięki temu będę w stanie dotrzeć do większej ilości osób. Zostawcie również subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Trzymajcie się i do następnego.